jakie mieliśmy pierwsze problemy z naszym kamperem. Zaczepiliśmy się już ciężarówką i rozbiłem prawe lusterko. Udało się to spolerować. Jest jeszcze rysa. Przyszedł wkład, tak to wygląda. Prawie 1900 funtów za to lustro, całe kompletne. Właśnie odebrałem, pospawane. Tak wygląda ten obraz tej kamery. Zerknijmy na następną rzecz, która nie domagała. Tak wygląda ten palnik. Przyszło lusterko z Polski. Prawo działa. Cześć, witam wszystkich w nowym vlogu. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam pokazać, jakie mieliśmy pierwsze problemy z naszym kamperem po pierwszym wyjeździe. Także zapraszam na odcinek. No a to, jak możecie wiedzieć lub nie, główny nasz problem. Zaczepiliśmy się już ciężarówką i rozbiłem prawe lusterko. Na szczęście nic takiego się nie stało. Tutaj było parę zarysowań. Udało się to spolerować. Jest jeszcze rysa. Tu i tu ta jest najgłębsza. Tutaj są takie malutkie. Tu były, ale to się spolerowało. I tu jest jeszcze jedna. To czuję pod palcem, że ona nie jest głęboka, więc być może da się to jakoś jeszcze spolerować. Najważniejsze lusterko. A co do tego lusterka zaraz Wam powiem. Jeżeli chodzi o lusterko, to jest jakaś masakra. Przeszukałem wszystkie sklepy, popisałem maile tutaj u nas w Anglii, w okolicy. No i niestety okazuje się, że lusterko jest tylko na zamówienie, bezpośrednio od Chymera. Koszt, jaki mi powiedziano, to jest prawie 1900 funtów za to lustro, całe kompletne. Więc po prostu troszeczkę ścięło mnie to z nóg. Ale nic, ja te części stare zebrałem. Wróciłem się wtedy na tym miejscu tego zdarzenia, zebrałem te części i przywiozłem. Okazało się, że to wszystko w miarę możliwości da się posklejać, połatać. W tym lustrze jest aluminiowa rama, którą właśnie jadę odebrać, bo tutaj znajomy polecił mi jeszcze jego znajomego, który właśnie spawa aluminium i pospawał mi to lustro, tą ramę. Ja to zaraz odbiorę, zaraz Wam pokażę i od razu zawiozę to do lakiernika, bo lakiernik ma mi pomalować osłonę, skleić tą osłonę plastikową i polakierować. Zostanie tylko zakupić nowe wkłady te szklane. No ale żeby było śmieszniej, w tym samym wieczorem, jak ja zawiozłem te wkłady do lakiernika, odezwał się Wojtek, dzięki, pozdrawiam jeszcze raz, i wysłał mi aukcję z Polski, OLX, gdzie pan sprzedaje właśnie dwa lustra do takiej Integry, do takiego Chymera. Za dwa lustra chciał 2700 zł, a za jedno lustro 1400 zł, więc pomyślałem, dobry interes, i zamówiłem u niego to lustro. Także wychodzi na to, że będą dwa, strzeżonego, jak to się mówi. Więc tak, ja jadę odebrać to lustro, zawiozę do lakiernika dzisiaj, on mi to zrobi, ale niech to lustro naprawione sobie leży, a ja zamówiłem całe, kompletne, już z podgrzewanymi wkładami. Także taka historia. Może bym mi nie zamawiał, gdybym już dużo zapłacił za naprawę, ale tak, to spawanie tego aluminium będzie kosztowało 60 funtów. Dwa wkłady po 10 funtów i lakierowanie też około 60-70, więc nie są to jakieś wielkie koszty. A zawsze to lustro, nawet jakbym go nie wymienił sobie, tylko trzymał, zawsze mogę go sprzedać. I na pewno jest to bardzo chodliwy towar. Także jeszcze może być tak, że jeżeli sprzedam to naprawione lustro, to wyjdzie mi wymiana takiego lusterka za darmo. No i jest. Zobaczcie, właśnie odebrałem, pospawane. Elegancko wyszło. Także na pewno będzie się to trzymać porządnie. To po prostu przykręca się tą śrubą do tego ramienia. W taki sposób. I się trzyma. Trzeba jeszcze pokleić tą obudowę. Tu jest jeden element. Trzeba ją pokleić, polakierować i dorobić takie 4 mocowania, które właśnie trzymają tą obudowę do tej ramy. Kolejny dzień, kolejna walka z lusterkiem, a już Wam mówię, co dokładnie się dzieje. Przyszedł wkład, tak to wygląda. Niestety jest to naklejany wkład, nie udało mi się dostać całego kompletnego takiego wkładu już z podgrzewaniem, ale trudno. Próbowałem uratować ten wkład podgrzewany ze starego lusterka. Niestety przy odklejaniu tych szkieł uszkodziło mi się, trudno, ale to już jest oderwane, idzie do śmieci. Na razie będzie bez odgrzewania. To nowe, które przyjdzie, będzie z ogrzewaniem. Nie wiem jeszcze, które zatrzymam, któreś pewnie sprzedam, a może zostawię sobie na przyszłość. Kto wie, kiedy się może przydać.
To samo jeszcze będę musiał zeskrabać z tego. Tutaj nawet nie próbuję ocalić tej maty podgrzewającej, bo jest wyrwany kabel z tej strony. Także tutaj nawet tego nie próbuję. Ja sobie to ściągam. Lusterko jest oddane już do lakierowania. Muszę tylko zawieść jeszcze te dwa wkłady. No dobra, w miarę możliwości to zeskrobałem. Troszeczkę gdzieniegdzie tej gąbki starej zostało, ale to zostawiam. To małe też już jest oczyszczone. Odtłuściłem to, nakleję to szkło. Fajnie pasuje. Zobaczcie. Jak oryginał. Troszeczkę może tutaj nie do końca, ale o, delikatnie wcisnąłem i siedzi. W lusterku dali też takie pady przyklejające, także fajnie. Dobra, to przynajmniej jedno będzie z głowy. I zostanie jeszcze to małe, na które czekam też. Przesyłka niedługo będzie, na dniach. Taśma dwustronna przyklejona. Oddzieram jeszcze tylko te czerwone plasterki. No i naklejam wkład. Myślę, że powinno się utrzymać. Tak swoją drogą to w ogóle bym się w to nie bawił, gdyby nie zlot, na który chcieliśmy jechać w piątek. No niestety dzisiaj jest poniedziałek. Przesyłka z Polski z tym nowym lustrem będzie pewnie dopiero w przyszłym tygodniu, więc raczej byśmy nie zdążyli, a jest szansa, że lakiernik mi to polakieruje, bo tak jak widzieliście, lustro jest już pospawane. No i co, wkłady będą gotowe, będzie można pojechać. A drugie lustro niech będzie jako zapas, kto wie. A kiedyś może, jeżeli nic się nie wydarzy, a kampera sprzedamy, to lustro też się to sprzeda. Jest to bardzo chodliwy towar, więc myślę, że na pewno na tym stratny nie będę. No i tak to wyszło. Ładnie w te rowki sobie weszło. Tutaj troszeczkę odstaje. Chyba jeszcze będę musiał troszeczkę wcisnąć. Boję się, żeby nie pękło, ale delikatnie może jakoś to docisnę. Ale ogólnie nawet tak, jak żeby zostało, to się trzyma. No i zawsze już można jeździć. Po chwili strachu wskoczyło na miejsce, nic nie pękło. Dobra, gotowe. No co, nie jest podgrzewane. Trudno. Będziemy jeździć na razie tak. Ale to zdejmę, później będzie na zapas, jeżeli zdążę przed zlotem. A tymczasem zerknijmy na następną rzecz, która nie domagała. Pech chciał, że od 3 dni chodzi. Lodówka chodzi na gazie, nie wyłącza się. Tylko że z wydajnością jest słabo. Zaraz zobaczymy, włożyłem termometr, jak tam w środku. A w środku jest cieplutko. Włączmy sobie zasilanie światła. I teraz tak, w środku widzę, że jest 30 stopni. Tutaj w zamrażarce minus 13, w lodówce 12. Mimo wszystko chyba troszeczkę za dużo, tak mi się wydaje. No nie wiem, coś tu trzeba z tą lodówką zrobić. Nie wiem dlaczego, jeżeli byliśmy na wyjeździe ostatnio, ona nam się wyłączała. Coś jest dziwnego z tą lodówką, nie wiem. Może wilgoć ma wpływ, nie mam pojęcia. Teraz jest słonecznie, lodówka działa. Już 3. dzień. W niedzielę włączyłem, dzisiaj jest wtorek. Działa. Dobra, także lusterko się lakieruje, a wracając do lodówki, dzwoniłem dzisiaj do pana z serwisu i zalecił, żebym sprawdził, jaka dokładnie też temperatura będzie na prądzie, żeby ocenić, czy to nie jest wina jakaś w lodówce. Więc podłączyłem prąd i sobie włączymy. 13:17. W środku 30 stopni. Widzicie, jak grzeje w Anglii? W lodówce 26-25. Także zamykam zamrażarnik. Trochę się wietrzyło. Włączamy sobie automat. To powinno pójść już na 230. Niech chłodzi. Zobaczymy do wieczora, jak to wyjdzie. No i wróciłem. 14:31. Co tutaj się dzieje? W zamrażarce 10 stopni, a w lodówce 23 nadal. Coś nie za bardzo to schładza. No co tu się dzieje? Fakt, że jest bardzo gorąco w środku. No takie chłodne, lekko chłodne. No nic, czekamy dalej. 16:17, 3 godziny minęło. Fakt, że jest bardzo gorąco. W środku się kamper nagrzał do 34 stopni. No ale spada. W zamrażarce minus 6, w lodówce 17. Widzimy na tych strzałkach, że idzie w dół. No ciekawi mnie, do ilu to się schłodzi. 19:41. Także trochę czasu minęło. Takie są wyniki. Dzisiaj dosyć ciepło. W kamperze cały czas 31 stopni, ale w lodówce już 8 i minus 12 w zamrażarce, więc myślę, że jeszcze te 8 spadnie tak na 4 pewnie. Więc wychodzi na to, że na prądzie na 230, no to ona działa prawidłowo. Więc na gazie też trzeba tutaj coś wymyśleć. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Sprawdzam lodówkę.
ale jestem miło zaskoczony, bo właśnie wszedłem. Zobaczcie sami. Na prądzie tak to wygląda. 0 stopni w lodówce, 0,6, minus 14 w zamrażarce, czyli mogę powiedzieć, że jest idealnie. W kamperze jest 16 stopni. Fakt, że jest ona uruchomiona na maksymalnym stopniu. Zmniejszmy może na połowę. O, tak. I przełączam ją teraz na gaz. Zobaczę, jak to będzie teraz na gazie. Ogólnie rzecz biorąc, w kamperze raczej wszystko działa. Większość rzeczy tutaj jest sprawne. Bardzo fajnie się podróżowało. Kolejną rzeczą, która działała, a przestała działać na wyjeździe, jest kamera cofania. Ona jest podwójna, zaraz wam pokażę. Tak wygląda ta kamera. Ona i tak była do wymiany, ale jeszcze przynajmniej jedna działała, ta, która świeciła na zderzak tutaj, żeby z przodu, żeby sobie z tyłu zobaczyć. A w tej chwili obraz jest całkowicie rozmazany, także to będę musiał kupić. No i ta klapka się na wietrze po prostu tak lata. Ten zatrzask jest uszkodzony. Włączyłem zapłon. No i z tą kamerą tak wygląda ten obraz tej kamery. Taki rozmazany. Powinno być na 2 kanały. Obraz z 2 kamer. Z jednej tak mruga, a z drugiej jest rozmazany. Także to jest kolejna rzecz do naprawy. Nie są to jakieś bardzo wielkie naprawy. Najgorzej mnie martwi ta lodówka. No ale ją sobie ogarniemy. Jak teraz wiem już, że dobrze działa na prądzie, czyli nie jest problem bezpośrednio z lodówką, tylko coś tam z systemem tym gazowym. Tak to wygląda. Ja czekam jeszcze na lustro. Dzisiaj prawdopodobnie ma przyjść do mnie ten mały wkład dolny. Założę i zawiozę to wszystko do lakiernika. Ja tylko liczę na to, że to lustro będzie naprawione, bo w piątek chcemy wyjechać na zlot. Polski Van Life w UK organizuje zlot. No ale nic. Mam nadzieję, że przyjdzie. Lakiernik obiecał mi, że w piątek rano albo w czwartek jeszcze wieczorem lustro będzie, więc zostaje tylko przykręcić. Problem jest taki, że lodówka znowu przestała działać, jak zacząłem myć kampera. Musi być to związane coś z wilgocią, bo słyszałem, że już płomień gasł, próbowała odpalić. No i teraz już nawet świeci na czerwono. Problem. Musiałbym ją teraz wyłączyć i włączyć i ona by pewnie znowu chodziła. Ale ja ją na razie wyłączam całkowicie. Przyszedł właśnie wkład. Zobaczcie. Ten dolny wkład, także teraz go zamontuję i zawiozę do lakiernika te obydwa wkłady i przy okazji dowiem się, jak tam proces z lusterkiem, czy już jest polakierowane, czy nie. Przymierzmy sobie, czy to w ogóle pasuje. Tak wygląda ten wkładzik. Powinno pasować, już widzę. O. Dobra, także powinno być ok. Widzę, że delikatnie się tak to zakrzywienie nie jest idealnie dopasowane, ale damy na środku te pady, powinno być w porządku. Tak to wyszło. Nie jest to idealnie dopasowane. Tutaj, tak jak widać, na brzegach troszeczkę odstaje. No ale nie ma wyjścia. Będzie tak jak jest. Na środku na pewno to trzyma. Delikatnie jest to wszystko dociśnięte. Te pady dałem na całej tak długości lusterka. Mniej więcej tak odtąd dotąd. Takie taśmy dwustronne. No i trzyma się, nie powinno się tutaj nic zdarzyć. Jadę zawieźć te dwa wkłady do lakiernika. Lusterka zawiezione do lakiernika, a ja dzwoniłem od takiego serwisanta, który zajmuje się naprawą lodówek. No i powiedziałem, jaka jest sytuacja. Okazało się, znaczy on tak zasugerował, żeby przeczyścić palnik. Że prawdopodobnie jeżeli na prądzie ta lodówka działa, to żeby przeczyścić palnik, bo prawdopodobnie nie była długo używana. Nie wiem, czy była używana, czy nie, jak to poprzedni właściciele tym się zajmowali, ale ja właśnie kupiłem sprężone powietrze. Tak to wygląda. Ja demontuję tą kratkę. Te dwa klipsy trzeba podnieść do góry i cała ta kratka zejdzie. Więc tak to wygląda. Palnik jest tutaj. Jest jedna śrubka. Odkręcę ją i zdejmę tą obudowę. Swoją drogą wcześniej, jak tutaj był problem z przeciekaniem tych kratek, jak wiecie albo nie wiecie, uszczelniałem, zdejmowałem, to było sporo wilgoci tu, może też to ma wpływ na to, nie wiem, na pewno trzeba będzie wymienić tą kostkę, ona działa, ale trochę tutaj te śrubki zercewiały, przydałoby się te obydwie te kostki wymienić. Ok, śrubka odkręcona, tak wygląda ten palnik. Widzę, że tutaj jest dosyć mocno zardzewiałe to wszystko. Może rzeczywiście to ma wpływ. Tutaj jest ta dziurka. W tą dziurkę popsikam powietrzem. Może coś tutaj się wyczyści.
No więc zaczynamy ponownie testy. Widzę, że lodówka ładnie się nagrzała. 24 w zamrażarce, 28 w środku lodówki, w kamperze 33. Zamykamy. Uruchomimy sobie na gaz. O, zapaliło. Maksymalna temperatura ustawiona. No i zobaczymy, jak to teraz będzie działało. Widać, że płomień ładny, ale to tak jak mówię. No wszystko zależy od tego, jak to wszystko sobie schłodzi nam tą lodówkę. Zobaczymy do wieczora, jaki będzie rezultat. A jest 13:53. Kolejny słoneczny dzień w Anglii. A tymczasem sprawdźmy naszą lodówkę. O, słyszę, że chodzi. To jest ciepło. Wejdźmy do środka. No i co? No i widzę, że no jest chyba lepiej, bo 12 stopni w środku przy takiej temperaturze, przy 34 w kamperze. Także no na pewno jest chyba lepiej. Minus 12 w zamrażarce. I tak nie jest to może idealnie, ale w miarę chłodne są te rzeczy. No jest bardzo gorąco, więc myślę, że chyba trochę to pomogło. No tu wiadomo, jest ok. Zobaczę, jak temperatura będzie troszeczkę niższa, ile będzie ta lodówka w stanie nam schłodzić. No trzeba wziąć pod uwagę to, że no tutaj jest dosyć gorąco. Ale co jeszcze? Przyszło lusterko z Polski. Szybciej nawet niż zdążył nam zrobić to lakiernik. Dzisiaj dzwonił, jaki dokładnie kolor tam będzie w kamperze, a tutaj już jest. A to kupiłem tak na wszelki wypadek, gdybyśmy nie zdążyli nic, żadnego tego lustra zdobyć, żeby pojechać na zlot. Takie malutkie. Na przyssawkę. Zobaczcie. Na wszelki wypadek. Zawsze to można przykleić do szyby i się poratować. No to zabieramy się za otworzenie paczuszki. Zobaczymy, w jakim stanie przyszło lustro. I widać, że wszystko jest w porządku. Szkło całe. Tutaj mocowanie całe. Kostka też jest w porządku. Troszeczkę go wyczyścimy. No wiadomo, parę rys, ale tego nikt nie oczekuje, że będzie nowe. Dobra, także biorę się za montaż. Widzę, że tutaj pan dał też jeszcze jakieś śrubki. 4 śrubki w zestawie. A tak wygląda mocowanie. 4 śruby i taka kostka wystająca. Tak samo kostka jest tutaj. Jeszcze trzeba ją tylko poprawić, żeby ładnie była ułożona w tych prowadnicach. No i powinna ładnie sobie wejść. I tylko przykręcamy. Ja jeszcze na śrubki dam Sikaflex, żeby to wszystko ładnie uszczelniło, żeby tam woda się do środka nie dostawała. Także biorę się za montaż. Wstępnie zamontowałem, jeszcze muszę dokręcić i nasmarować śruby Sikaflexem. Sprawdźmy, czy ta regulacja działa. Także włączyłem zapłon i skręcamy. Prawo, działa. Lewo, góra, dół. Fajnie. Także przykręcam, no i będzie gotowe nareszcie. Jest, proszę Państwa, zamontowane. Muszę je jeszcze troszeczkę wyczyścić, ale już sobie wstępnie ustawiłem. A tą ryskę to jak zwykle zrobiłem, jak odcinałem opakowanie, ale to nic. No i co? Działa. Wszystko jest w porządku. W końcu mamy lustro. Także jestem zadowolony, przynajmniej jeden problem z głowy. Teraz będę miał 2 lustra, tak jak wiecie, bo lakiernik prawdopodobnie jutro też skończy to stare. Połata, polepi, ale jest dobrze wyspawane, także będzie praktycznie jak nowe. Nigdy nie jest za dużo, więc niech sobie leży. A kiedyś jak kampera sprzedam, to lustro też się sprzeda jeszcze za dobrą cenę, także nie zaszkodzi. Temat z lustrem zamykamy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. I jeżeli jesteście ciekawi, jak potoczyły się losy z naszą lodówką, to zapraszam już na następny odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Cześć!